Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj zrobimy sernik z truskawkami na kruchym spodzie. Ciasto składa się z dwóch części. Pierwsze to ciasto kruche, więc potrzebne nam będą składniki takie jak 290 g mąki pszennej, 4 żółtka jaj, 170 g masła lub margaryny i 90 g cukru. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy kolejno 290 g mąki pszennej. Do ciasta kruchego najlepsza jest mąka krupczatka, ale można, tak jak ja, użyć również mąki tortowej typu 450. Następnie 90 g cukru, dodajemy 4 żółtka jaj i pokrojone w gasteczkę 170 g masła lub margaryny. Wszystkie składniki mieszamy szybciutko nożem, próbując je wstępnie połączyć. Dlaczego szybciutko? No ciasto kruche nie lubi ciepła, tak? Po wstępnym połączeniu odkładamy nóż, ręką już teraz szybciutko zagniatamy wszystkie składniki, żeby zrobiły się w jedną całość. Ciasto szybko zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. Jeżeli ktoś z Państwa chce, żeby spód kruchy był troszeczkę bardziej pulchny, troszeczkę miększy, to proponuję dodać 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Prawie gotowe, jeszcze chwilka. Następnie formujemy z niego jakiś kształt. Bierzemy folię spożywczą, zawijamy i wkładamy do lodówki tak na 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy z lodówki, bierzemy foremkę, wykładamy papierem do pieczenia. Foremka ma wymiary 24 x 38 cm i ciasto musimy ręcznie rozłożyć po spodzie foremki. Jak Państwo widzą, my ciasto rozkładamy palcami, natomiast jeżeli Państwo chcą poznać inne metody rozkładania ciasta w foremce, zapraszam na nasz cykl filmów jak zrobić, konkretnie o cieście kruchym. Taką warstwę musimy teraz sobie lekko wyrównać. Jeżeli ktoś ma narzędzie inne, może sobie wałeczkiem, ja mam szklankę, leciutko obtaczamy mąką i wyrównujemy wierzch naszego ciasta. W jedną stronę, w drugą stronę lekko dociskając, powierzchnia się wyrówna. Następnie widelcem nakłuwamy, żeby powietrze nie podpłynęło pod ciasto. Taką blaszkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Pieczymy przez około 20 minut do ładnego zarumienienia się góry, używając grzałek góra i dół. Następnie ciasto wyjmujemy z piekarnika, studzimy. A teraz zajmiemy się masą serową, do której potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 250 g serka mascarpone, 150 g cukru pudru, 200 ml śmietanki kremówki 30%, 100 g czekolady białej, 600 g truskawek, 3 łyżek żelatyny oraz 100 ml wrzątku do żelatyny. Przed zrobieniem konkretnie masy serowej musimy przygotować sobie parę rzeczy. Na początek truskawki. Myjemy, obieramy z szypułek i kroimy w kosteczkę. Teraz biała czekolada, 100 g białej czekolady siekamy nożem, a tak dosyć drobno. Żelatyna, 3 łyżki żelatyny zalewamy wrzątkiem. 100 ml wrzątku wystarczy, zostawiamy na chwilę, żeby napęczniała. Następnie wszystko bardzo dobrze mieszamy, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. $200 ml śmietanki kremówki 30% bezpośrednio wyjętej z lodówki wyjmujemy, przelewamy do miski i ubijamy na sztywno. Odstawiamy na chwilę na bok, bierzemy drugą miskę, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 250 g serka mascarpone,
150 g cukru pudru. Włączamy mikser i wszystko ze sobą łączymy, mieszamy, napowietrzamy przy okazji. Jak już stwierdzimy, że dosyć dobrze to wszystko wymieszaliśmy, napowietrzyliśmy, bierzemy miskę z ubitą śmietaną, przekładamy teraz porcjami do naszej masy wcześniejszej i łączymy wszystko jedno z drugim. Teraz wystudzona żelatyna, czyli jak włożymy paluszek, to temperatura tej żelatyny dla naszego palca jest obojętna, wtedy dopiero możemy wlewać. Wlewamy małym strumieniem, bardzo dobrze mieszamy. Żelatyna ma tendencję do opadania na spodzie, więc nie zapominajmy o spodzie, nie zapominajmy o bokach, wszystko dokładnie mieszamy. Odkładamy mikser, przesypujemy 600 g pokrojonych w kostkę truskawek i już ręcznie, na przykład łyżką drewnianą, mieszamy ze sobą. Musimy te truskawki wtłoczyć w naszą masę wcześniej przygotowaną. Myśmy zrobili to partiami, żeby było łatwiej wszystko wymieszać. Teraz biała czekolada. Te 100 g posiekanej białej czekolady, której odsiekaliśmy wcześniej nożem, też dodajemy. Teraz je ręcznie mieszamy. Jak wszystko bardzo dobrze wymieszamy, wracamy do naszej foremki, tej, w której piekło się wcześniej ciasto kruche, wyłożonej świeżym papierem do pieczenia, wyłożonym do środka ciastem kruchym i na wierzch wykładamy naszą masę serową. Partiami będzie łatwiej rozprowadzić, wyrównać. A na koniec uprażyliśmy sobie 50 g płatków migdałowych i posypujemy wierzch naszego ciasta. Dosyć gęsto, dosyć ładnie. Ciasto wkładamy do lodówki, przynajmniej na kilka godzin zróbmy to. Ciasto nie tylko ładnie wygląda, ale jest rewelacyjne w smaku. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.